Dziś, mój drogi, powiem Ci 3 rzeczy, które rozwalają ludzi po przyjeździe tutaj. Subscribe to my channel. Ale dobra, zanim zaczniemy, mam dla Was coś konkretnego. Robimy mini konkurs. Napiszcie w komentarzu coś o Szwajcarii, czego 90% ludzi nie wie. Wybieram 3 najlepsze komentarze, a liczy się tylko kreatywność i wartość. A do wygrania, moi drodzy, czapki. Czapki, które są za mną. Pokażę Wam. Czapka zaprojektowana przeze mnie. Bardzo dobry kwalitet. Oczywiście LKXL, czyli rozciągliwa, jak na mój mały łeb pasuje. Wyniki konkursu ogłoszę oczywiście w następnym odcinku za tydzień w niedzielę, bo odcinki startują zawsze w niedzielę, w opisie nowego filmu. Zapraszam, piszcie w komentarzach, czytam wszystko. A ja zapraszam Was oczywiście na mój film. I dodam jeszcze, że jeżeli nie oglądałeś innych filmów z tej serii, polecam Ci ten film Fakty o Szwajcarii, który się tu wyświetli, a my teraz startujemy. Więc działaj, synu! Szwajcaria to nie jest żaden raj. I zaraz powiem Wam coś, czego wielu ludzi nie mówi, będąc tutaj na miejscu. Bo z daleka, mój drogi, moja droga, wygląda wszystko idealnie. Pieniądze, porządek, widoki. No tak, ale jak przyjedziesz tutaj naprawdę żyć, to zaczyna się zderzenie z rzeczywistością. A Ty, mordzia? Jak to wyglądało u Ciebie? Też tak miałeś, że realia były zupełnie inne niż obiecywali? Dziś, mój drogi, powiem Ci 3 rzeczy, które rozwalają ludzi po przyjeździe tutaj. Język, mój drogi, który bardzo szybko sprowadza Cię na ziemię. Pieniądze, które zamiast Ci pomagać na początku, potrafią Cię przycisnąć. I moment zwątpienia, kiedy nie wiesz, czy iść dalej, czy się poddać. Pierwsza rzecz, która bardzo sprowadza Cię na ziemię w Szwajcarii, jest to język. I nie chodzi tutaj, mordeczko, o to, że go nie znasz albo się uczysz. Chodzi tylko o to, że nagle wyglądasz jak idiota, ponieważ nic nie rozumiesz. Miałeś tak? Słuchaj, mój drogi, pierwsza taka historia, która mi się przydarzyła z językiem związana w Szwajcarii. Jedziemy odebrać sprzęt zakupiony przez internet. Dobra, koleś do nas gada po szwajcarsku. Stoję i myślę, co on kurczę pierdzieli? Zero zrozumienia, stoisz jak zielony. Dopiero jak powiedzieliśmy mu, żeby się przełączył na niemiecki czy Hochdeutsch, to dopiero zaczęło coś klikać. Ale i tak czuję się niepewny i skrępowany, tak jakbyś stał z tyłu krok za każdym. Ale to nie była jedna sytuacja. Urząd to samo, praca to samo, sklep to samo. Dopóki nie powiesz, hej, a może przejdziemy na Hochdeutsch albo niemiecki, to grasz w grę, w której w ogóle nie rozumiesz, kolego. A czasami najgorsze jest to, że myślisz, że rozumiesz ten język i tak dalej, a po chwili się orientujesz, że połowy nie rozumiesz. Miałeś tak? I najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest jednorazowa akcja, mój drogi. To jest codzienność i na początku ktoś mówi do ciebie, nie rozumiesz. Potem ty mówisz, odpowiadasz i nie wiesz, czy kurde dobrze. No i na koniec zaczynasz się blokować, tak? Zaczynasz mniej mówić, zaczynasz mniej pytać, bo się boisz, że znowu coś spierdzielisz albo nie zrozumiesz. I powiem ci jeszcze jedno, mój drogi, bez języka tutaj jesteś pod ścianą i albo zaczniesz się go uczyć i iść naprzód, albo po prostu nie ogarniesz i miejsce cię tutaj szybko zweryfikuje. No i to jest moment, w którym dużo ludzi odpada. Prawie każdy odpada, bo myśli sobie, ja nie jestem taki głupi, nauczę się tego. Ale patrząc na tą całą sytuację, to jesteś tak jakby krok za każdym, nie? Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość, że to nie ty jesteś problemem, tylko to jest proces, przez który każdy musi po prostu przejść. I mówiąc sobie, tak właśnie zrobiłem. Słuchajcie, moi drodzy, ja miałem jeden wybór. Albo się zamknąć i cofnąć, albo wziąć się w garść i zacząć tak lecieć z tematem, że nikt mnie nie złapie i nie zatrzyma. I to właśnie wybrałem. I taka puenta, mój drogi, jeżeli myślisz poważnie o Szwajcarii, to język to nie jest dodatek. To jest coś obowiązkowego, podstawa, która musi być. Dobra, wchodzimy w drugą rzecz, która rozwala ludzi po przyjeździe tutaj. Pieniądze. Bo każdy pewnie słyszał, 8 000 zarobisz, mordeczko, luz, przyjeżdżaj, tylko pracować, nic się nie dzieje, tak? A wiesz, co jest najlepsze z tego wszystkiego? Wszyscy tak mówią, ale
żeby to osiągnąć, to naprawdę trochę trzeba tutaj pomieszkać, pobyć, popracować i to nie jest na start. Baja. Nie. Tylko nikt ci nie powiedział, że to nie jest start, tylko kilka lat za p***olu. I na początku, mój drogi, to nie pieniądze pracują na ciebie, tylko ty pracujesz na pieniążki, żeby przeżyć. Pamiętam, ktoś mi kiedyś powiedział, jeżeli chcesz tu zacząć, naprawdę musisz być bardzo zmobilizowany. Słuchaj, mordeczko, mi też tak mówili, cuda na kiju, obietnice, mordeczko, dasz radę. A prawda jest taka, że na początku wiedziałem jedno, będzie trzeba zapierdalać. I dokładnie tak było. A wiesz dlaczego, mój drogi? Bo przyjeżdżając tutaj masz koszty, mieszkanie, ubezpieczenie i jedzenie, wszystko leci. A twoja kasa nie zawsze przychodzi od razu taką, jak sobie wymarzyłeś i jak mówili. Ja na przykład, mordeczko, startowałem z długiem i to nie małym. Dziesiątki tysięcy euro i rozwalone życie prywatne. I w tym wszystkim próbujesz się jeszcze odnaleźć w nowym kraju. To nie jest raj. To jest, mordeczko, test. Poznaliśmy tutaj ludzi, którzy naprawdę zarabiają tłuste siano. I co? I po krótkiej rozmowie z nimi, po dowiedzeniu się parę rzeczy, tak, można to osiągnąć, nie ma problemu. Ale nie wszystko tak przychodzi od razu. Bo to są lata, tak jak już wam mówiłem, ogarniania się, popełniania błędów i pracy nad samym sobą. I słuchajcie, moi drodzy, powiem wam teraz coś, co mnie naprawdę uderzyło. Byłem sobie w górach na Walenzji i zrobiłem sobie tam zdjęcie. Pod zdjęciem napisałem: ostatnia prosta. I wiesz co? Za tym szczytem był kolejny i kolejny i kolejny. I tak właśnie wygląda życie tutaj. Myślisz, że to już jest koniec, a to początek nowego etapu. No i dlatego ci powiem, mój drogi, nie słuchaj, co ludzie gadają. Nie słuchaj ich obietnic. Zacznij działać. Bo jak nie ruszysz dupy, to nic się nie zmieni. Ja w końcu wstałem i przestałem narzekać. Mogłem siedzieć tak jak teraz, ale tego nie zrobiłem. Wstałem, poleciałem i zacząłem działać, robić swoje. Bo Simon mówi: działaj, synu. Słuchaj, mój drogi, jest taki moment w życiu, którego nikt ci nie pokazuje na Instagramie. Kiedy siedzisz sam i myślisz, czy ja dobrze zrobiłem, czy ja podjęłem dobrą decyzję. Nikt nie widzi tego ciężaru, który nosisz na swoich barkach. Bo wszystko wyglądało inaczej i to jest moment, w którym dużo ludzi odpuszcza. I słuchaj, mordeczko, ja też tak miałem. Miałem w życiu takie momenty, że chodziłem struty przez tydzień, nie mówiłem za dużo i przeżywałem dużo rzeczy. Nie wiedziałem, co się ze mną działo. Ale w tym momencie zrozumiałem jedno. Szymon, wstawaj, Simon, działaj, ogarnij się. Nikt za ciebie tego nie zrobi. I to był właśnie ten moment, w którym coś kliknęło. I wiesz, zacząłem działać, nie? Wstałem, zacząłem jak zwierzę polować. Ciśniesz do przodu, nie zatrzymujesz się, starasz rozwiązywać swoje problemy. Stajesz się bardziej agresywny, w dobrym słowa znaczeniu. Jak zwierzę na polowaniu, skupiony i głodny wyniku. No i co ci mogę jeszcze powiedzieć? Były momenty, mój drogi, gdzie trzeba było zacisnąć pasa, trzeba było liczyć każdy grosz, nie było jedzenia, trzeba było kombinować, trzeba było ogarnąć i naprawdę było ciężko. Ale wiesz, co jest najlepsze? Dużo ludzi i tak podchodziło do mnie i się pytało: jak ty, Simon, to robisz? Odkładasz, idziesz naprzód. Wiesz dlaczego? Bo w tym bólu wyznaczyłem sobie cel. Miałem coś do zrobienia. I dlatego to jest ważne. Mordeczko, ja już też kiedyś myślałem, że złapałem życie za nogi. Miałem dobrą pracę, dobre życie. Powodziło się. I co dalej? No i wróciło się z podkulonym ogonem i trzeba było dalej zapierdzielać. Dlatego to nie jest dla mnie nowe. To już jest którejś z kolei. Można się odbudować. Trzeba tylko chcieć. Ale wiesz, co to był za moment? To był moment, który nauczył mnie pokory. I zrozumiałem wtedy, że życie to nie jest prosta droga. To sinusoida. Ale mój drogi, powiem ci jedno. Za każdym razem możesz się podnieść. Tak jak ja. I dzisiaj jestem dużo silniejszy niż wtedy. Pamiętasz mój drugi film, w którym mówiłem,
Że nic nie dzieje się bez przyczyny i nie ma rzeczy niemożliwych? Tylko trzeba w końcu ruszyć i działać dalej. Simon mówi: działaj, synu! I wiesz co? Ja nie jestem tutaj, żeby każdego oceniać. Każdy ma swoją decyzję, każdy ma swoją drogę. Ja tylko pokazuję, jak tutaj jest naprawdę, bo życie tutaj to nie jest raj. To są realia. No i teraz tak już na zakończenie, mój drogi. Prawda jest taka, że nikt się tobą tutaj nie zainteresuje, jeżeli nie weźmiesz sprawy w swoje ręce. Czasami nie będzie nikogo, kto ci pomoże i zacznie się wtedy dopiero gra. A jeśli ten temat cię ruszył, to pamiętaj, w następnym pójdziemy jeszcze głębiej. Bo to, co widzisz teraz, to dopiero początek. No i co? Jeżeli wolisz prawdę niż bajki, to zostaw suba i lecimy dalej. Działaj, synu!